It's gonna be a fine day today, I can see. It's gonna be a fine day today, I can see. Gonna be a fine day today for you and me. Cześć, witajcie w mojej ciemni. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób łatwo możecie wywołać czarno-białą odbitkę z negatywu, który w poprzednim odcinku razem naświetliliśmy i wywołaliśmy. Sprzęt, jakiego będziecie potrzebowali, to oczywiście powiększalnik fotograficzny. Ten powiększalnik, który tutaj widzicie, to jest powiększalnik o nazwie Magnifax 3A. To jest czechosłowacka produkcja i jest on ze mną już blisko 20 lat. Przeglądając ofertę w internecie na pewno zauważycie, że są dwa rodzaje powiększalników. Powiększalniki z głowicą do fotografii czarno-białej, tak jak ten, oraz powiększalniki z głowicą do fotografii kolorowej, które równie dobrze się będą nadawały do wykonywania odbitek czarno-białych. Na rynku wtórnym znajdziecie bardzo dużo starych polskich powiększalników typu Crocus i myślę, że na początek, zaczynając zabawę w ciemni, warto, żebyście się zaopatrzyli właśnie w jakiś prosty, niezbyt drogi powiększalnik, po to, żeby sprawdzić, czy w ogóle Wam odpowiada praca w ciemni, czy lubicie się tym zajmować i czy chcecie w to inwestować. Drugą rzeczą, która jest nam niezbędna w ciemni, jest tak zwane bezpieczne oświetlenie. Bezpieczne oświetlenie to jest źródło światła, przy którym będziemy w stanie pracować, natomiast nie spowoduje ono zaświetlenia naszego materiału światłoczułego. Możecie się zaopatrzyć w specjalną żarówkę ciemniową w sklepie fotograficznym. Koszt takiej żarówki to około 70 zł. Możecie jeszcze drożej kupić specjalną lampę ciemniową, do której wkładamy normalną żarówkę, ale jest ona wyposażona w filtr odpowiedniego koloru, co powoduje, że to światło się staje bezpieczne dla naszego materiału światłoczułego. Albo możecie zrobić taki trik, jaki ja tutaj mam u siebie w ciemni, czyli czerwona taśma LED, przy której przez określoną ilość minut mogę bezpiecznie pracować z papierem światłoczułym i nie powoduje on zadymienia. Kolejną rzeczą, która jest bardzo przydatna podczas pracy w ciemni, jest zegar ciemniowy. Zegar ciemniowy to urządzenie, które w bardzo precyzyjny sposób, co do ułamka sekundy, pozwoli nam naświetlić nasz papier fotograficzny. Kolejne gadżety, które przydadzą Wam się podczas pracy w ciemni, to lupka powiększalnikowa, dzięki której nastawicie idealną ostrość obrazu fotograficznego wyświetlanego na papierze, oraz maskownica fotograficzna, dzięki której Wasz papier będzie idealnie płasko leżał pod powiększalnikiem. Przyda Wam się też taka gruszka dmuchawka do zdmuchnięcia kurzu z negatywu, dlatego że jeżeli byśmy tego nie zrobili, to na 100% znajdą się na nim różne paproszki, które także zostaną wyświetlone i powiększone na nasz papier i w efekcie będziecie mieli białe plamy na odbitce. Na początek proponuję, abyście wybrali papier wielogradacyjny na podłożu plastikowym. Po pierwsze, papiery na podłożu plastikowym są o wiele tańsze od papierów baretowych, więc do ćwiczeń są idealne. Po drugie, papiery wielogradacyjne dają możliwość kontroli kontrastu odbitki poprzez zmianę barwy światła wyświetlanego na papier. Dobrze, ale jak zmienić barwę światła w momencie, kiedy mam tylko powiększalnik z głowicą do czerni i bieli, który emituje tylko białe światło? Z pomocą przychodzą tak zwane filtry wielogradacyjne. Ten zestaw, który ja posiadam, zawiera 12 filtrów w kolorach od jasno-żółtego, który daje bardzo miękką odbitkę o małym kontraście, aż do głębokiej magenty, która daje bardzo kontrastowe odbitki.
Niektóre powiększalniki są wyposażone w specjalne szufladki na filtry wielogradacyjne. Jeżeli Wasz powiększalnik nie będzie miał takiej szufladki, albo jeżeli będziecie mieli filtry, które są za małe, co ma miejsce w moim przypadku, wówczas możecie w palcach trzymać w trakcie naświetlania po prostu ten filtr pod obiektywem. Ok, myślę, że możemy zaczynać. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, będzie umieszczenie naszego negatywu w powiększalniku. Każdy powiększalnik jest wyposażony w specjalny uchwyt, w który należy włożyć negatyw. Jest tutaj specjalna ramka, która odpowiada rozmiarowi naszego negatywu. Negatyw umieszczamy emulsją do dołu. Jeżeli nie wiecie, z której strony negatywu jest emulsja, wystarczy spojrzeć na niego pod światło i to będzie ta matowa strona negatywu. Po zamknięciu uchwytu jeszcze przy pomocy dmuchawki postaram się zdmuchnąć cały kurz z negatywu z dwóch stron, a następnie umieszczam uchwyt w powiększalniku. Każdy powiększalnik będzie wyposażony w co najmniej dwa pokrętła. Jednym ustawimy wielkość żądanego powiększenia, a drugim precyzyjnie nastawimy ostrość obrazu na papierze. Ustawiając ostrość obrazu, warto poświęcić jedną kartkę papieru i bezpośrednio na nim ustawiać tą ostrość, dlatego że ustawiając tylko na maskownicy, nie kładąc tutaj papieru, mamy ryzyko, że po prostu obraz wyjdzie nam z ostrości właśnie o tą grubość papieru. Dalsze kroki przeprowadzimy przy bezpiecznym świetle ciemniowym. Włączam zegar ciemniowy, tak by świecił ciągłym światłem, a następnie przystępuję do ustawienia powiększalnika tak, by wyświetlany obraz w całości wypełnił mi papier fotograficzny. Do precyzyjnego ustawienia ostrości używam lupki powiększalnikowej, która umożliwia mi ustawienie ostrości na ziarno negatywu. W momencie, kiedy kadr i ostrość są już ustawione, możemy wymienić papier w maskownicy i przystąpić do wykonania pierwszej testowej odbitki. Czas potrzebny do prawidłowego naświetlenia odbitki musimy ustalić eksperymentalnie, gdyż jest on zależny od wysokości, na jakiej znajduje się głowica naszego powiększalnika, od mocy żarówki, która się w nim znajduje, od przysłony, jaką mamy na obiektywie powiększalnikowym, a także od samego negatywu. Metoda, jaką ja preferuję, to naświetlanie jednego arkusza papieru w interwałach 10-sekundowych i co każde 10 sekund odsłanianie kolejnego kawałka odbitki. W ten sposób możemy w ramach jednej odbitki otrzymać 5 różnych testowych naświetleń i przy odrobinie szczęścia po tej jednej testowej odbitce będziemy w stanie wybrać prawidłowy czas naświetlania dla tego naszego konkretnego zdjęcia. Podczas naświetlania pod obiektywem trzymam filtr wielogradacyjny numer 2, który daje tak zwany normalny kontrast. Ok, nasza testowa odbitka jest naświetlona, możemy teraz ją wywołać. Ten zestaw znacie już z moich filmów o fotografii otworkowej. W pierwszej kuwecie wywoływacz pozytywowy do papierów wielogradacyjnych W14, przygotowany zgodnie z instrukcją na opakowaniu. W drugiej kuwecie ocet spirytusowy 10% rozcieńczony z wodą w stosunku 1:9. I w trzeciej kuwecie bardzo dobrze już Wam znany utrwalacz fotograficzny Fomafix, przygotowany zgodnie z instrukcją na opakowaniu, jak dla papierów. Naświetloną odbitkę testową wsuwam do kuwety z wywoływaczem emulsją do dołu.
Po chwili mogę ją odwrócić na drugą stronę. Wywoływanie trwa około minuty przy założeniu, że temperatura wywoływacza to około 20 stopni Celsjusza. Po upływie minuty przekładam odbitkę do przerywacza. I po upływie kolejnej minuty przekładam ją do utrwalacza. Po chwili mogę włączyć światło i ocenić, które z naświetleń najbardziej mi odpowiada. Myślę, że najlepsze będzie to trzecie, czyli 30 sekund naświetlania pod powiększalnikiem. Mogę więc przystąpić do naświetlenia właściwej odbitki 30 sekund z filtrem wielogradacyjnym numer 2. OK, odbitka jest już naświetlona, więc mogę ją przełożyć do wywoływacza. Wsuwam ją gładkim ruchem emulsją do dołu. Zgodnie z instrukcją na opakowaniu utrwalacza utrwalanie powinno trwać około 3 minut. Po tym czasie odbitkę należy solidnie wypłukać. Najlepiej zrobić to pod bieżącą wodą. Jeżeli używacie papierów na podłożu plastikowym, wówczas płukanie trwa tylko 2 minuty. Jeżeli byście używali papierów barytowych, czyli takich na podłożu papierowym, płukanie powinno trwać godzinę. Po wypłukaniu odbitki należy ją jeszcze na minutę zanurzyć w zwilżaczu, podobnie jak miało to miejsce w przypadku wywoływania filmu. Odbitki na papierach o podłożu plastikowym suszymy na wisząco. Tak wygląda gotowa, wysuszona odbitka, którą przed chwilą razem zrobiliśmy. Mam nadzieję, że ten film przyda Wam się, gdy zaczniecie swoją przygodę z ciemnią analogową. Zasubskrybujcie ten kanał, bo w przyszłości znajdziecie tutaj jeszcze wiele filmów i wideo tutoriali o fotografii analogowej i nie tylko. Jeżeli chcecie wspierać tworzenie tego kanału i powstawanie nowych wideo tutoriali o fotografii, możecie to zrobić poprzez patronite.pl. Link znajdziecie w opisie do tego filmu. Do zobaczenia wkrótce. It's gonna be a fine day today. Just wait and see.